Oto mój 60-letni rower. Oto najwyższe górskie przełęcze. Oto nieprzygotowany ja. Cel? Pokonać najwyższe przełęcze Europy. Bez kondycji, bez sprzętu, bez przygotowania. Nikt mi nie wierzył, że to zrobię. Co gorsza, nagle mój rower znika. Stąd pytania, czy nie zrobię sobie krzywd, czy nie zwątpię? Co się stanie z rowerem? Czy będę tylko sam, czy dokończę misję? Zacznijmy jednak od początku. Już wtedy byłem bliski rezygnacji. Historia rozpoczyna się, gdy biorę swój stary rower na zjazd po alpejskiej drodze i od razu uświadamiam sobie, że to nie najlepszy pomysł. Wiele lat moich zaniedbań doprowadziły do tego, że rower był w opłakanym stanie. Ludzie chwytali się za głowę, kiedy widzieli, gdy na nim jechałem. Stare hamulce praktycznie nie działały, zmiana przerzutek była loterią, kierownica była wygięta po kilku wypadkach, siodełko lekko naderwane, a koła nie były do końca w osi. To miało się na mnie zemścić, bo w głowie miałem pewien plan. Pędzę więc z górki, a zardzewiały rower ledwo hamuje. A to był tylko rozgrzewkowy przejazd. Pomyślicie, że to głupota, co robiłem. To posłuchajcie tego. Wpadłem na ambitny pomysł. Potrzebowałem bowiem doznań. Pracowałem wówczas jako architekt budynków w szwajcarskich górach, w mieście Chur. A jednocześnie po nocach rozwijałem moją własną pracownię architektoniczną Charakter Atelier. Przez to pracowałem po 16 godzin dziennie. Byłem wycieńczony, bez formy, a moje kolana po 3 ciężkich operacjach naprawdę odmawiało mi posłuszeństwa. Czułem, że naprawdę jeśli nie zabiorę się za siebie w końcu, to za niedługo zapłacę za to swoim zdrowiem i nie będę mógł dalej sprawnie chodzić. I wtedy wpadłem na szalony plan. Jako formę rehabilitacji chciałem na rowerze pokonać wszystkie najwyższe przełęcze w okolicy, czyli ponad 27 000 metrów samych pionowych ścian, 1500 km odległości i to tylko w trakcie 10 tygodni. Ludzie wyśmiewali mój plan, jednak to mnie jeszcze bardziej zmotywowało. A że miałem tylko stary rower przy sobie, to pomyślałem, co może pójść nie tak. Otóż wiele, już pierwsze lżejsze trasy dostarczały mi dosyć wielu niespodzianek. Przełęcze otwierały się na krótko w ciągu tego roku. Rozpędzanie się tym gratem groziło naprawdę fatalnym wypadkiem. Kolano mnie pobolewało, a do tego czas mi uciekał. Musiałem się naprawdę pośpieszyć. Nie było miejsca na nieudane próby. Miałem bowiem tylko 10 weekendów i 12 ciężkich tras do przejechania. Pierwszy poważniejszy zjazd i od razu uświadomiłem sobie jedno. Ten rower naprawdę chce mnie zabić. Co chwilę coś się psuło. Jak nie hamulce, to przerzutki. Jak nie przerzutki, to szprychy. A jak nie szprychy, to zębatki. Dlatego zacząłem od mniejszych tras po okolicy. Jeździłem po okolicznych mniejszych górkach. Pierwsza taka wyprawa była wzdłuż Renu, po dolinie. Lecz to nie wystarczało, więc zacząłem planować coraz dalej. Chciałem robić coraz większe, coraz dłuższe trasy. Pierwsza poważniejsza trasa to była trasa do Churwalden. Przebiłem wówczas po raz pierwszy granicę ponad 1000 metrów wzniesienia. Ledwo zipię, ledwo dyszę, wypływam płuca, ale dojeżdżam. Czuję sukces i czuję ogromną satysfakcję. Ale to dopiero początek. Nie zwlekając kilka dni, planuję już kolejną wyprawę. Kilka dni później bowiem wspinam się powyżej 1300 metrów samego wzniesienia. To droga do Arosa, która wcale nie jest łatwiejsza, ale moja kondycja poprawia się. I jest mi coraz łatwiej, jeżdżę coraz dalej, jeżdżę coraz szybciej w górę. Koncentruję się także na treningu siłowym, aby harmonijnie budować kondycję. Ale niestety, kiedy mi się poprawiała kondycja, to rower coraz bardziej piszczał, a to miało mi sprawić dużo kłopotów. A więc rozpoczynało się to obiecująco. Trasy były piękne, widoki niesamowite. Ja budowałem coraz lepszą formę, a rower po wielu mniejszych naprawach jeszcze jakoś dawał radę. Rozplanowałem trasy tak, nie zostawiając żadnego miejsca na błędy. Tak właśnie miałem wzmocnić to moje słabe kolano. Chciałem też zamknąć usta tym, którzy z mojego planu śmiali się. To była moja jedyna okazja, by pokonać te najpiękniejsze drogi świata. Jednak tylko do czasu. Z każdą kolejną wycieczką nie tylko widoki stawały się piękniejsze, ale też ten dziwny dźwięk, który wydobywał się skądś. On był coraz bardziej głośny. Po tych kilku wycieczkach i wielu treningach zaczynałem się przyzwyczaić do ognia w mięśniach. Niestety ogień miał mi też zająć zupełnie coś innego. A do tego kolano znowu miało mi się odezwać. Zostało mi więc dosłownie 8 weekendów i 8 tras. Tak więc na styk. Czasu było coraz mniej, więc podjąłem teraz ambitniejsze kroki. Zdecydowałem bowiem, że będę jeździć coraz dalej i coraz wyżej. Mniejsze trasy już mi naprawdę nie wystarczały. Moje ambicje były coraz to większe. Kolejnym celem była przełęcz Kunkelpass. Niedaleka przełęcz, którą planowałem od dawna zrobić. Była ona dla mnie magiczna, co jednak nie ustrzegło mnie przed dalszymi problemami. Co chwilę albo łańcuch spadał, albo się blokował.
Albo ja spadałem, bo musiałem sięgać do tych przerzutek, które były przy ramię. Tak, to jest ten stary typ przerzutek z lat 60. Jednakże przejeżdżając przez tunel wieńczący przełęcz, odczułem wielką satysfakcję. Bo to naprawdę zjawiskowe miejsce, a kondycja moja coraz lepsza. Zdobywanie tych przełęczy stało się jakieś takie uzależniające. Dlatego po dojechaniu do celu i z powrotem do mieszkania nie myślałem o niczym innym, tylko o następnej trasie. Gdzie pojechać dalej, co zrobić, którą trasę obrać. A więc padło na drogę do zapory Cervejla, a była dosyć wymagająca. To sam powrót miał się okazać dla mnie, dosyć fatalny. Po raz pierwszy bowiem miałem spiąć się rowerem ponad 2300 metrów wzniesienia, jadąc 130 km w obie strony. Mój rower, wbrew wszelkiej logice, jakoś wytrzymał kolejne kilometry i nie rozsypywał się po drodze. Oczywiście musiałem go reperować co jakiś czas, ale to były takie lekkie naprawy, by tylko przetrwać kolejne kilometry. Aż do czasu. Tego momentu miałem potem żałować. I w trakcie już powrotu, podczas tego ostrego zjazdu w dół, zdarzyło się to. Przez przypadek wjechałem moimi łysymi starymi oponami w topniejący lód na tym asfalcie, na tej drodze, która zjeżdżała w dół. Z pełną prędkością przewróciłem się na bok i przejechałem tym bokiem przez kilka metrów po tym asfalcie. Zerwałem zarówno spodnie, jak i moją skórę i czułem naprawdę wielki ogień w mojej nodze. Wstałem jakoś, ale ledwo chodziłem, ledwo zipiałem, bo byłem naprawdę zmęczony. Na szczęście potem było już głównie z górki, więc zjechałem w dół i jakimś cudem dojechałem do domu. Przez ten upadek też wygiąłem kierownicę, którą potem musiałem znowu naprostować ręcznie, manualnie, w taki chamski sposób. Do tego to kolano cały czas mnie bolało, mimo tego, że go stopniowo wzmacniałem. Musiałem więc zacisnąć zęby i jechać cały czas dalej. Na to chciałem być już bowiem w pełni fit i naprawdę nie było żadnych wymówek. A szansa na to, że przejechanie tych pięknych tras się powtórzy, była naprawdę znikoma. To było pierwsze duże ostrzeżenie. Jednak to ten dziwny dźwięk dochodzący skądś, dochodzący z tej ramy, jak stawał się coraz głośniejszy. Zwiastował on problemy. I nagle, w międzyczasie, zupełnie przypadkowo i niespodziewanie, dostałem zaproszenie od kogoś. Od kogoś, z kim, myślę, że przeżyłem jedną z największych przygód w moim życiu. Gdy bowiem pokonywałem lata wcześniej Afrykę na swojej własnej hulajnodze, poznałem ziomka, który robił to samo, tylko że na rowerze. Pamiętam, że połączyliśmy wówczas siły i przez pewien czas razem pokonywaliśmy trudy Afryki drogą lądową. To był Ian z Minneapolis, który właśnie przejeżdżał rowerem przez Włochy, czyli niedaleko, i zachęcił mnie do dołączenia. Myślicie, że długo się nad tym zastanawiałem? Otóż nie. Nagle, przypadkowo, to wybrzeże włoskie miało stać się najbardziej epicką częścią tego projektu do tej pory. Ten wyjazd miał mi namieszać naprawdę sporo w planach, a ja nadal chciałem udowodnić tym niedowiarkom, jak bardzo się mylili wobec mojego planu. A reakcje Włochów na mój 60-letni rower zupełnie mnie zaskoczyły. Dołączyłem więc do Iana. Jeździliśmy w słońcu, w marcu. Widoki zapierały dech w piersiach. Góry tuż przy morzu, naprawdę tego mi było trzeba. Naprawdę, uwierzcie mi, praca na 2 etaty po 16 godzin dziennie naprawdę nie rozpieszcza. Więc taka super przerwa od pracy naprawdę dała mi wiele luzu i chillu. A moja forma? Moja forma eksplodowała. Kondycja pięła się w górę razem z każdym metrem przejechanym. Wyprzedzałem gości na karbonowych rowerach za 1000 euro, jadąc piszczącym 60-letnim gratem. A Włosi? Włosi uwielbiali mój rower. Ja byłem zdziwiony, bo nazywali go legendą. A ci starsi przypominali sobie swoje lata młodości, kiedy jeździli na podobnych rowerach. A ja udowodniłem, że nadal, po tych 60 latach, nadal da się tym jeździć. Cóż za jakość wykonania tego roweru. Po tych 450 kilometrach wspólnie przejechanych i setkach kilometrów wzniesienia byłem gotowy na więcej. Pojawiały się to coraz większe plany. Co nieklinicznie można powiedzieć o tym moim rowerze. Ten piszczący dźwięk wcale nie znikał, a tylko się pogarszał. Myślałem, że powoli doprowadzi mnie on do szaleństwa. Szybko jednak okazało się, że piszczący rower to naprawdę najmniejszy z moich problemów. Do tego musiałem przyspieszyć moje plany. Zostało mi bowiem tylko 5 tygodni i 6 mega trudnych tras. Czy zdążę? Tymczasem ból mnie zaskakiwał. Bo przeniósł się w miejsce, o którym dżentelmeni nie rozmawiają zbyt głośno.
A do tego ten dziwny dźwięk ramy cały czas, a źródła nie potrafiłem właśnie odkryć. Ale zanim o tym, kontynuuję moją passę. Jeżdżę coraz większe kilometry, jestem coraz bardziej sprawny i wytrzymały. Robię naprawdę już coraz większe przewyższenia i osiągam coraz piękniejsze widoki. A razem z tym ból jest też coraz większy. I tu zaczynają się konkretne trasy. Jakie? Na przykład przełęcz Albula i Julier Pass. Ponad 2600 metrów wzniesienia. 140 km do pokonania. Nie spodziewałem się, co przez następne 9 godzin jazdy cały czas non-stop spotka mnie na tej trasie. Trasa bowiem rozpoczyna się dosyć łagodnie i tak przez dłuższy czas leci. Aż do momentu. Aż do chwili, w którym nagle zaczyna bardzo wysoko wznosić się na szczyt. Wjeżdżam więc coraz wyżej, coraz dalej i widoki stają się coraz piękniejsze. Natura staje się coraz bardziej dzika. I oczywiście podjazdy też coraz ostrzejsze. A przy tym robi się też coraz zimniej. Co za natura, co za widoki. Nie spodziewałem się, że jeszcze wtedy, pod koniec wiosny, spotkam tam jeszcze tyle śniegu. Tam było tyle śniegu, że aż niebezpiecznie. Na podjazdach naprawdę męczę się i wypluwam płuca. Jadę, pedałuję, staram się. Ale docieram w końcu. To jest 2300 metrów nad poziomem morza. Tak wysoko jeszcze nigdy nie wjeżdżałem rowerem. To jest naprawdę niesamowita przełęcz. Ogień w nogach, a lód po bokach. Wszędzie śnieg. To jednak nie koniec. Jestem wycieńczony, bo podjazd pod górę był naprawdę męczący. Jeszcze w życiu tyle nie wjechałem. A muszę jeszcze zjechać w dół i jeszcze wrócić potem wspinając się drugą przełęczą, Julier Passem. A ta druga przełęcz jest tak samo wysoką przełęczą. Nie mam wyboru, więc tak też robię. Po 10 godzinach non-stop jazdy i tych 140 kilometrach w końcu wracam do mieszkania. Przejechane kilometry i przygotowania budują moją kondycję. Ból i zakwasy wcale nie zniechęcają mnie do dalszych wycieczek. Już myślę o następnej epickiej przełęczy. Następny cel to San Bernardino i Splugenpass, czyli przejazd w zasadzie przez całą wysokość Alp. Od tej włoskiej części aż do niemieckiej części Alp. Ja i moje hamulce nie wiedziały, w co się pakują. A szykował się dosyć ciężki dzień. Ruszam jednak w drogę, zupełnie nieprzytomny. Do pokonania ponad 150 km i ponad 3300 metrów wzniesienia. Tyle w zasadzie jeszcze nigdy nie robiłem, a upał od 6 rano jest naprawdę niemiłosierny. Zaczynam jednak wspinać się coraz dalej i przeklinam swoje pomysły. Bardzo powoli mi idzie i coraz bardziej zwalniam przy każdym kilometrze i każdym metrze, przy którym się wznoszam. Przerzutki w zasadzie mi nie działają, przednie zupełnie nie działają, więc jadę tylko na tych tylnych. A siodełko wbije mi się tam, wiecie gdzie, no tam mi się właśnie wybija cały czas. Wspinam się na pierwszą przełęcz i już jestem mega zmęczony. Na szczęście potem jest długi, przepiękny zjazd w dół. Natomiast po tym długim zjeździe, w tym powrocie do upału, przede mną kolejna przełęcz, która jest opcjonalna. Ale co? Zmuszam się do tego, żeby tam pojechać. Tych kolejnych 1000 metrów w górę, w tym upale, ale było warto. Docieram w końcu na szczyt. Te widoki są naprawdę bezcenne. Warte każdej kropli potu i bólu, ale ten ból krocza staje się naprawdę coraz cięższy do zniesienia. A przede mną jeszcze większe wyzwanie teraz. Kolejnej przygody nie zapomnę nigdy. To San Gotardo i Lukmanier Pass. 160 km bólu i 3400 metrów wzniesienia. Dużego wzniesienia. To miało prawo boleć i bolało. Przy przejeździe przez te przełęcze miało wszystko nawalić, a ja zbyt pewnie siebie ruszyłem jak z kopyta. Jak to już w tradycji, rower już naprawdę mocno piszczy, a ja zaczynam się smażyć na tym upale 30-stopniowym. Duszę się tą wilgotnością i znowu zaczynam tracić czucie w dolnych partiach ciała. Tak, o tych partiach mówię. 3 mordercze przełęcze i 3 mordercze zjazdy. A przy każdej kolejnej przełęczy robi się tylko coraz gorzej. Coraz mam mniej energii, ta cała duchota wyciska ze mnie ostatnią energię. Już nie mówiąc o prowiancie, który mi się kończy i woda, którym miałem niezbyt wiele. Przeczepany po zjeździe tą brukową drogą jednak cisnę dalej i prę cały czas do przodu. Przez tą duchotę, tą niesamowitą duchotę zaczynam niestety zwalniać, a czas mi się kończy, bo robi się coraz później za dnia. Muszę zdążyć na ostatni pociąg, a nie mogę tam zostać w trakcie nocy. Jadę więc dalej i w końcu nadchodzi ta ostatnia przełęcz. Jestem już naprawdę wykończony i nie daję rady, po prostu nie daję rady dalej przejechać. Co chwilę muszę się zatrzymywać, robić jakąś przerwę i ruszać dalej. Jednak bardzo powoli wspinam się i w końcu docieram do celu. Na ostatkach sił dojeżdżam do mety.
By zdążyć na pociąg powrotny, przebijam także granicę 110 km na godzinę prędkości. Przy zjeździe w dół oczywiście. Na tym starym rowerze to była naprawdę głupota. Upartość i zaciskanie zębów okupione bólem w końcu dają efekty. Muszę zmienić ustawienia tego roweru o te centymetry, by ból nie był aż tak dotkliwy, jednak ten ból naprawdę nigdy nie znika. Po ostatniej wyprawie odkrywam także, że zardzewiała rama wydaje z siebie dźwięki, bo była w jednym miejscu pęknięta. Zjeżdżam więc do domu, zostawiając rower na dworze na noc, by w następnych dniach zająć się naprawą. Nie wiedziałem jednak, że widzę mój rower po raz ostatni. Następnego poranka wychodzę z mieszkania i nagle wmurowuje mnie. Gdzie jest mój rower? Szukam po lewej, szukam po prawej, nie ma. Chodzę po okolicy, chodzę godzinę i nadal szukam. Idę do parku z bezdomnymi i z narkotykami, tam też nie ma. Idę na policję, to i tak by nic nie dało. Teraz już wiem na pewno. I stało się. Ktoś ukradł mój 60-letni rower. Kto był taki bezczelny, żeby to zrobić? Moja misja legła kompletnie w gruzach. A rower? Serio, był już całkowicie zardzewiały. Naprawdę nie rozumiem, po co miałby ktoś to robić. I myślisz, że w Szwajcarii nie kradną? To się naprawdę srogo mylicie. Życzę więc złodziejowi, by rama się pod nim zupełnie zapadła i żeby zrobił sobie dużą krzywdę. Byłem naprawdę wściekły. Mój plan przejechania przez Alpy właśnie legł w gruzach i zgłoszenie tego na policję naprawdę nic nie dało. Ale ja nie odpuszczam. Muszę w końcu znaleźć jakiś zamiennik, jakiś inny rower, bo do przejechania zostało mi naprawdę kilka długich tras. A ja musiałem jakoś wykombinować, jak sobie z tym poradzić. Znalezienie jakiegoś roweru w zamian okazuje się być naprawdę trudne. Szukam bowiem roweru po wszystkich okolicznych znajomych, po różnych sklepach, różnych miejscach, ale naprawdę nikt niczego nie ma dobrego. Czasu robi się mało, a mi naprawdę zależy, żeby tę misję dokończyć. W końcu szczęście mnie ratuje. Po gorących prośbach, w końcu mój współlokator zgadza się na wypożyczenie jego roweru. Wprawdzie jest to gravel i nie był moim wspaniałym 60-letnim klasykiem, ale musiał wystarczyć, żeby przeżyć to ostateczne szaleństwo. Przede mną ostatnie, najwyższe i najbardziej strome przełęcze. Czy dam radę i zdążę na nowym sprzęcie? Czasu zostało mi niewiele. Miałem tak naprawdę tylko kilka wolnych dni i ponad 400 km, jak nie więcej, z łącznym przewyższeniem ponad 10 000 metrów do pokonania. Dlatego w następnych weekendach nie odpuszczam i na pożyczonym sprzęcie, już teraz bez zardzewiałych ram i z dobrymi hamulcami, wybieram się na najbardziej spektakularne trasy rowerowe w moim życiu. By przetestować nowo wypożyczony rower, wybrałem przełęcz bliższą, trochę lżejszą. To przełęcz Klausenpass. Prawie 80 km długości i też prawie 2000 metrów wzniesienia. Nie sprawdziłem jednak czegoś istotnego przed wyjazdem w trasę. Był to nowy rower, typowo gravel, dlatego też jeździł trochę wolniej przez szersze opony. Więcej siły trzeba było, żeby wjeżdżać na te strome alpejskie granie. A upał jak zwykle dawał się we znaki, lecz ja piąłem się cały czas do góry. Ta droga naprawdę nieziemsko-sielska. I te krowy, wszędzie te krowy. I wtedy zemściło się na mnie moje nieprzygotowanie. Pogoda zamieniła się w sekundę, jak to w górach, i z nieba lunął ostry deszcz. Zlało mnie tak jak nigdy. Cały przemoczony, po prawie 5 godzinach jazdy szybko wracam do mieszkania. A do tego nagle jakoś niepokojąco to moje kolano zaczyna mnie boleć. Ale nawet to wszystko nie przeszkodziło mi w podziwianiu tej przepięknej przełęczy. Teraz już naprawdę wiedziałem, że jestem gotów na te dwa ostateczne, największe wyzwania. One dopiero miały mi dać w kość. A czasu było coraz mniej. Miałem bowiem przed sobą tylko 2 ostatnie weekendy na miejscu i 2 ostatnie trasy do zrobienia, więc nie było absolutnie żadnego miejsca na żaden błąd. Na szczęście akurat jednego weekendu wylądowałem we włoskiej części w Poschiavo. W głowie jest jeden cel – wrócić z powrotem do Chór. Przede mną Bernina Pass, Fluela Pass i Ofen Pass. 3200 metrów przewyższenia i 170 km długości. Wyjeżdżam jednak zbyt późno przed południem tego poranka i od samego początku jest masakryczny żar. 35 stopni. Uciekam jednak do góry, gdzie robi się trochę zimniej i to może mnie w końcu uratować przed udarem słonecznym. Jednak niestety tej ostatniej nocy, tuż przed wyjazdem, ta impreza nie była łatwa i teraz też nie jest mi łatwo. Każda kolejna dolina, każdy kolejny metr, każda kolejna przełęcz staje się naprawdę coraz cięższa. Z kilometra na kilometr jadę coraz wolniej. Jest coraz goręcej. Mam coraz mniej wody i prowiantu. Robi się naprawdę coraz ciężej. Jednak jakoś ostatnimi siłami przejeżdżam wszystkie przełęcze. Jakimś cudem nie dostaję żadnego udaru słonecznego i do Chór dojeżdżam już dosyć późno. Ale ja chcę wjechać jeszcze na kolejną górkę, która nie jest do końca po drodze, ale chciałbym nabić te kilometry. Nie udaje mi się jednak, bo już zostaje mnie noc i robi się zbyt późno.
Nie daję jednak za wygraną i na koniec oczekuje na mnie trasa, dosłownie wisienka na torcie. Legendarna trasa, o której marzyłem. To tutaj kręcono filmy Jamesa Bonda. To tutaj zjeżdżają się wszystkie ekskluzywne limuzyny, żeby robić sobie sesję zdjęciową. To ostatnie 4 przełęcze, które były tą próbą ostateczną, moją ostateczną destynacją. Zaczynam. Trasę od początku to dosłownie góry i dołki. Przez prawie 170 km mam do pokonania 4600 metrów wzniesienia. Naprawdę nigdy tego nie robiłem. To mordęga, bo upał znowu doskwiera. To jest jakaś taka nieustanna walka, nieustanne wspinanie się i rozpędzanie się i zwalnianie. A sceneria dosłownie jak z filmów. A czasu jest mało, a miejsca na błędy w zasadzie brak. Do tego trzeba było bardzo uważać na rozpędzone Porszaki, bo one nie patrzą się na rowerzystów. Patrzą się na tą całą scenerię i ja im się nie dziwię. Ja zresztą tak samo robiłem. W końcu to jest najpiękniejsza trasa rowerowa, jaką myślę, że kiedykolwiek przejechałem i kiedykolwiek przejadę. I te przełęcze. W 7 potach wspinam się cały czas do góry. Powoli zaczyna kończyć mi się prowiant, a sklepy są zamknięte. Do tego kończy mi się woda i kończy mi się dzień. Przejeżdżam pierwsze 3 przełęcze. Jakoś daję radę, ale jest naprawdę ciężko, nie ukrywam. Staję przed 4 i siadam. To wydaje się już być naprawdę nieosiągalne. Nie wiem, czy dojadę i jestem już naprawdę zmęczony, a czasu jest coraz mniej. Patrzę na godzinę, czy zdążę na ostatni pociąg do powrotu, jednak podejmuję ryzyko. Nie daję za wygraną i wycieńczony jak nigdy wspinam się na ostatni, ostry podjazd. Już naprawdę zmęczony, co chwilkę muszę się zatrzymywać, by tylko wypić łykę z górskiego strumyka, o ile jest. Nie wiem, czy to w ogóle zdrowe i czy tak w ogóle można. Naprawdę nie mam już żadnej energii, ale jakimś cudem w końcu docieram na szczyt tej przełęczy. Udało się i teraz wiem, że już pokonałem wszystkie trasy, które planowałem i wszystkie przełęcze, które chciałem przejechać. I to idealnie, bez żadnych błędów, idealnie na czas. To była moja ostatnia próba, która się udała. W euforii rozpędzam się w dół znowu z prędkością ponad 113 km na godzinę i podziwiam przepiękne widoki, przepiękne trasy. Już wiem, że jestem szczęśliwy i że dokonałem tego. Ostatecznie jednak zrozumiałem coś ważnego, że to nie wcale 60-letni rower czy jakaś karbonowa rama pokonują góry. To wszystko dzieje się tutaj, w twojej głowie. To twoja głowa pokonuje te góry i ty musisz się najpierw ją pokonać. Niezależnie czy masz jakiś odlotowy sprzęt, czy nie masz w ogóle żadnego sprzętu. Choć zakradziesz tamtego piszącego grata, mojego starego roweru, naprawdę nigdy nie wypaczę. Chociaż teraz tak sobie myślę, że może dobrze, że tak się stało, bo bym dalej na nim jeździł i on mógłby się rozpaść w trakcie takiego zjazdu przy 100 km na godzinę. I wtedy byłby duży problem. A służba zdrowia Szwajcarii, uwierzcie mi, nie jest wcale tania. Dowiedziałem się także, jak przy odpowiedniej konsekwencji można zrobić dobrą kondycję. Lecz to nie jedyna taka moja wyprawa. Inne moje projekty są jeszcze bardziej szalone. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że nagram aż tak spokojną przygodę. Kliknij tutaj w ten film pokazany u góry, a zabiorę cię w jeszcze bardziej odjechaną i szaloną podróż. Dziękuję wam za wsparcie i zachęcam do dalszego wspierania.